Siemanko, kolejny dzień naszego kamperowego życia. Chciałem Gary umyć, jeszcze zanim ruszymy, no to taki jest plan. Dzisiaj jedziemy do Atlanty. Mamy tam jeszcze 2 godziny, jesteśmy w stanie Georgia. Także fajny dzień się zapowiada. Atlanta jest znana z tego, że była tutaj olimpiada, była wioska olimpijska, także odwiedzimy park, wioska olimpijska, nie wiem czy była, jest park olimpijski. Chyba była. Fabrykę Coca-Coli. Odwiedzimy jedno z największych oceanariów na świecie. No i jeszcze zobaczymy, jak ładne jest miasto. Będzie całkiem nieźle. O, patrzcie, co tutaj jest. Znicz olimpijski. O, patrzcie, jaki stadion. Mercedes-Benz Stadium. No i dojechaliśmy do Atlanty. Kamperek zaparkowany. 12:10. Bierzemy się właśnie na śniadanko. Jesteśmy pod Walmartem. Tutaj zostawimy samochód na cały dzień. I po prostu stąd będziemy zwiedzać. 20 minut stąd mamy The World of Coca-Cola, Oceanarium. Mamy też tam niedaleko miejsce, jak to się nazywa? Nie pamiętam, jak to się nazywa. Coś tam związanego z prawami człowieka właśnie też. Przed chwilą mijaliśmy pomnik Martina Luthera Kinga. Tu później też tam pójdziemy pokazać wam. No, a najpierw idę na zakupy. Idę kupić jakiś chleb ziarnisty, pomidorki i trzeba coś zjeść. No i jesteśmy właśnie pod pomnikiem Martina Luthera Kinga. Urodził się 15 stycznia 1992 i został zamordowany 4 kwietnia 1968. Urodził się właśnie w Atlancie. Co najważniejsze powinniście wiedzieć o tym wielkim człowieku? Przede wszystkim on stał na czele pokojowych strajków na rzecz praw człowieka. Wtedy, kiedy była segregacja rasowa, kiedy czarny człowiek, czy czarnoskóry raczej musiał ustępować białemu, musiał usługiwać, byli niewolnikami. On walczył o prawa tych ludzi. No i on, tak jak Gandhi, właśnie chciał protestować pokojem, chciał załatwić wszystko w pokojowym nastawieniu. I tak samo jak Gandhi został zamordowany. Co ciekawe, wielu z Was może pamiętać słowa, które były w wielu nawet piosenkach używane. I have a dream. To właśnie Martin Luther King wypowiedział te słowa, że ma marzenia o tym, by człowiek był postrzegany po tym i oceniany po jego charakterze, a nie po kolorze skóry. Żeby czarnoskórzy mieli takie same prawa jak biali. I właśnie w 1964 roku jako najmłodszy człowiek w wieku 35 lat otrzymał pokojową Nagrodę Nobla. 4 kwietnia w 1968 roku, jak został zamordowany właśnie, to wstrząsnęło całym światem i w całych Stanach Zjednoczonych doszło do zamieszek przez to, że go właśnie zabili. Jest tutaj jeszcze jego dom i kościół, w którym był pastorem, bo był pastorem i tak samo był synem pastora też. Jest tutaj właśnie w Parku Narodowym. Może dzisiaj uda nam się jeszcze to odwiedzić. Zobaczymy, jak będziemy stać z czasem. Dobra, teraz pójdziemy do kolejnego miejsca, które bardzo Wam chcemy pokazać. Tutaj właśnie w Atlancie w 1886 roku wyprodukowali pierwszą Coca-Colę. Ale lecą. Dlatego idziemy tutaj, ponieważ jest tutaj Museum of Coca-Cola, czy Coca-Cola World. Pójdziemy Wam to pokazać. Wiadomo, każdy wie, jak oglądał różne reportaże, ile Coca-Cola złego wyrządziła na świecie. No i jak niezdrowym jest napojem, o tym chyba każdy wie. Ale będąc tutaj, będąc w takim miejscu, chcemy to po prostu zobaczyć. Jest to jedna z największych atrakcji turystycznych w tym mieście. Także fajnie Wam będzie też to pokazać. Tutaj jest ten wielki stadion, który Wam pokazałem, jak tu jechaliśmy. Mercedes-Benz Stadium. To na tym stadionie właśnie NFL jest, czyli amerykański futbol i właśnie teraz mecz będzie w sobotę. Niestety, jest dzisiaj poniedziałek. Atlanta United. Piękny mają stadion.
To w ogóle musicie wiedzieć o tym, że Atlanta jest jedną z najbardziej zaślonych w ogóle metropolii w Stanach Zjednoczonych. Jest tu pięknie zielono, wszędzie podobno drzewa, parki. W ogóle jest elegancko wszystko ulokowane na miejscu. Bo tak, jak teraz sprawdzałem, to tak, World of Coca-Cola, no zaraz będzie. Dodatkowo, żeby tam dojść, musimy przejść przez Park Olimpijski, który też Wam chciałem pokazać oczywiście. Od razu obok jest to oceanarium. I jeszcze tylko później będziemy musieli... O, i tutaj mamy jeszcze downtown od razu, to też fajnie będzie podejść. Jeszcze bym chciał podejść później właśnie do tego parku, gdzie jest dom i ten kościół Martina Luthera Kinga, ale nie wiem, czy się to uda. Zobaczymy, jak czasowo będziemy stać, bo jak na razie na Coca-Colę i na oceanarium zostało nam 3,5 godzinki. Później wiadomo, później park, reszta to już nie potrzebujemy, ale musimy tam zdążyć, fajnie, że Wam to pokazać, zanim nam zamkną. No i wchodzimy do Olympic Park. No to najważniejsze rzeczy. Park powstał oczywiście w 1996 roku, właśnie na Igrzyska Olimpijskie, które tutaj były. Jest symbolicznym sercem Atlanty, w samym centrum. Czekajcie, tu są gdzieś takie fontanny. A w ogóle, no właśnie Ala powiedziała, że nie ma drzew. Nie ma chyba tutaj, bo tak naprawdę Atlanta jest jednym z najbardziej zalesionych, zielonych miast w całych Stanach Zjednoczonych. Gdzieś wyczytałem, że 45% chyba tego miasta jest zalesione. O, patrzcie w ogóle tutaj co jest. W samym sercu Centennial Olympic Park znajduje się niezwykły chodnik z cegiełkami, na których wygrawerowano tysiące imion. To nazwiska osób z całego świata, które wsparły budowę parku przed Igrzyskami Olimpijskimi w Atlancie w 1996 roku. Flagi olimpijskie, 5 kół. I tutaj jest w ogóle jeszcze fontanna, gdzie właśnie było napisane, że dzieciaki lubią się tutaj bawić w tej fontannie, jak jest gorąco. No i widać, nie dzieciaki, a starsi. Ładnie, czyściutko. Ładne miejsce, naprawdę. Tam sobie będzie trzeba zrobić zdjęcie oczywiście. Musicie wiedzieć o tym, że to miejsce nie zawsze tak ładnie wyglądało. Właśnie przez to, że na Olimpiadę odnowili ten park, to teraz jest takim centralnym miejscem, gdzie ludzie sobie lubią przychodzić, posiedzieć na spacerki. Jest mega czysto, mega ładnie. W ogóle jeszcze jedna rzecz ważna, którą powinniście wiedzieć na temat tego, jak była to Olimpiada, że właśnie doszło wtedy do zamku bombowego, który też naprawdę grubym echem poszło po całym świecie. 2 osoby zginęły, chyba 100 osób zostało rannych. No i to była taka ta czarna strona tych Igrzysk Olimpijskich tutaj, w tej Atlancie. Moja ciekawość wzięła oczywiście górę i musiałem sprawdzić, jak dla Polski skończyły się te Igrzyska Olimpijskie, które tutaj były. Zdobyliśmy w sumie 17 medali, z czego było 7 złotych, 5 srebrnych, 5 brązowych i Polska wtedy klasyfikowała się na 11. miejscu z najlepszych na świecie. Szacun! No dobra, ciekawość była jeszcze większa i stwierdziliśmy, że sprawdzimy, w czym były te medale. No i drodzy moi mili, chód na 50 km, Robert Korzeniowski. Kto zna ten chód? Chyba każdy, co nie? Zapasy Włodzimierz Zawadzki, zapasy Andrzej Wroński, podnoszenie ciężarów Andrzej Cofalik, szermierka, kajakarstwo i kajakarstwo. Bardzo ładnie. O, świecąca butelka wieczorem pewnie, bo ma lampki. Jakby choinka Coca-Cola. Wchodzimy. World of Coca-Cola. To ten World of Coca-Cola? Nieźle. Po ile mają kolę? 3. Za małą butelkę? Nieźle. Bottle Cup Cafe.
No i tak fajnie to jest rozwiązane, że tutaj World of Coca-Cola, tam Oceanarium, od razu obok park, od razu jeszcze kółko, Atlanta A, czy jakoś tak. Od razu restroom, toaleta, petarda, wszystko na miejscu. Ciekawe ile biletu, zaraz wam powiem. No i bilet tutaj $25 od osoby. Coca-Cola stała się symbolem popkultury i amerykańskiego stylu życia. Warto jednak pamiętać, że Coca-Cola to nie tylko kolorowe reklamy i uśmiechnięte twarze, ale także napój pełen cukru i sztucznych dodatków. Przez wielu lekarzy i dietetyków uznawana jest za produkt szkodliwy, przyczyniający się do otyłości i chorób cywilizacyjnych. Krytycy zwracają też uwagę na jej negatywny wpływ na środowisko. Od ogromnej ilości plastikowych butelek po zużycie wody w krajach, gdzie i tak jej brakuje. Dlatego to muzeum oglądamy bardziej jako ciekawostkę kulturową, niż zachętę do picia samej Coca-Coli. Chodzimy do skarbca, gdzie jest strzeżona receptura Coca-Coli. Fajnie to zrobili. Zarąbiście, naprawdę. O! At the heart of Coca-Cola there is the secret. No. Bardzo fajnie porobione. Hello. A słyszeliście, że do Coca-Coli kiedyś podobno dodawali kokainę? Serio? No. Ale musiała mieć kopa. 9 napojów dziennie w pierwszym roku sprzedawali. Idźcie sobie tutaj, macie całą historię tego. Rok po roku, ważniejsze daty takie, jak to się zmieniało, co się działo. Ale wiesz, że tam jest zamknięta receptura Coca-Coli? No słyszałam was. Aha. Od 1886 w tym sejfie, w tym samym. Dobra, żebyście nie pomyśleli, że tak myślę naprawdę. Coca-Cola na przykład miała afery w takiej Indii albo Afryce. Ludziom brakowało wody, a Coca-Cola wykorzystywała ją na produkcję właśnie coli i syropu. Kolejna sprawa, że Coca-Cola produkuje najwięcej butelek plastikowych na świecie. Kolejną sprawą jest to, Coca-Cola jest niesamowicie uzależniająca, przede wszystkim przez to, że znajduje się w niej najgorszy narkotyk na świecie, czyli cukier. Cukier, który uzależnia najbardziej i dodatkowo też, na przykład Coca-Cola robiła takie krzywe akcje promujące to, że nie ludzie są grubi przez to, że piją cały czas Coca-Colę, tylko na przykład przez to, że mało się ruszają, a Coca-Cola nie ma żadnego złego wpływu na to. Kolejną sprawą, Coca-Cola wykorzystuje wizerunki dzieci, żeby promować to, mimo tego, że cukier bardzo źle sprzyja rozwojowi dziecka. Także jest jak jest. Nie no, miesiąc Zakopanego to by się zdenerwował. O, patrzcie jak po tajsku jest napisane Coca-Cola. Ale nie ma co. Trzeba im przyznać, że marketing mają pewnie. najlepszy na świecie. Słuchajcie, a każdy kojarzy ciężarówki Coca-Coli. No właśnie jechała. No właśnie. To jest niesamowite, my jesteśmy tak tym karmieni. Zresztą podejrzewam, że jakby u każdego na świętach na stole stoi Coca-Cola. Co jest, no nie jest dobre, Coca-Cola wiadomo. No, może nie u każdego, a ja nie wiem, czy u nas stała. Chyba nie wiem, nie pamiętam nawet. Pomyślcie, jak to uzależnia. To jest tak uzależniający napój. Znam ludzi, którzy byli mocno uzależnieni od Coca-Coli i po prostu musieli ją pić codziennie, cały czas. Znaczy może nie cały czas, ale myślę, że pili jej więcej niż wody. Takiego. W ogóle w niektórych miejscach na świecie, w jakimś tam afrykańskim kraju czy coś, słyszałem, że Coca-Cola, tam gdzie właśnie coś tam było związane z tą kolą, że tam była kola tańsza niż woda. To sobie wyobraźcie. O, możemy testować. Próbuj wszystkich, Ala. Dobra, i tu jesteśmy w miejscu, gdzie można sobie testować Coca-Colę, Sprite, Fanty, wszystko co związane z Coca-Colą z różnych części świata. Dziękujemy! Właśnie Polaka spotkaliśmy. Weź no. Dobra, zaraz spróbujemy. To są różne rzeczy. Fusty. Wiele takich, których nawet nigdy w życiu na oczy nie widziałem. On powiedział, że oni wyprodukowali... Nie no, każdy jest inny. Nie, tutaj tak, ale mi chodzicie na każdy. Nie, no inne. Dawaj po kolei od pierwszej. Jak to jest 100 różnych. 100 nie będziemy próbować. Pierwszy,
Fajnie, że to jest napisane wszystko. To jest Zimbabwe, Korea, Nordameryka, Peru. Inca Cola. Piłem parę razy właśnie w Peru. Tanzania, Tajlandia. O, to jest podobno bardzo dobre. A, zielona Fanta. To ją piłem nieraz. Jak w domu. Jest jeszcze czerwona, którą dają Buddzie. Dobra, spróbuję jeszcze z Indii. Ale tęsknię za Indiami. Nie wiem, czy w przyszłym roku nie pojadę przypadkiem. Już taką ochotę mam. Czerwona Fanta, a tutaj też jest czerwona Fanta. Tak, to jest ta. Tam jest jeszcze zero napój jakiś witaminowy. Chemiczne obrzydlistwo. No, a tutaj maszyna. Ponad 100 różnych opcji drinków. Od Coca-Coli. Matrioszka Coca-Cola. Tak zrobione, ciekawie. Jak w miasteczku byśmy byli. Bottling Company, to pokazują jak butelki robili. Samochody do rozwożenia. Tutaj, co jest? Jacobs Pharmacy. Always Coca-Cola. Nie no, spoko to mają przygotowane. No, płaciliśmy po $25, żeby tu wejść. I myślę, że $25 jest to warte, no. Żeby zobaczyć sobie takie coś. Nie wiem, czy ja bym tu chciała z dzieckiem przyjść, bo tu jest bardzo takie nastawione na kupowanie tej Coca-Coli, No. że ona jest taka super. No i teraz kolejne miejsce, czyli Oceanarium. Oceanarium jest jednym z największych na świecie, jakie są. Do pewnego momentu było największe na świecie i zaraz sprawdzę z ciekawości, gdzie teraz jest większe. Atlanta City Pass. O właśnie o tym mi mówili, że jak byłem w Chicago, żeby sobie to kupić. Okay. Że można zaoszczędzić bardzo dużo pieniędzy. Patrzcie, możecie sobie tutaj kupić takie coś, Atlanta City Pass. 50% możecie nawet zaoszczędzić. To jest kupa pieniędzy, nie ma co gadać. W Chicago planujemy być dłużej, to może tam po prostu to kupimy. Dobra, tak jak wam mówiłem, to jest jedno z największych na świecie i sprawdziłem, gdzie jest największe, czyli największe macie w Chinach. Zbiornik główny ma 23 miliony litrów prawie. Wow. Kolejny jest w Singapurze, 12 milionów litrów, czyli tamten jest jeszcze 2 razy większy od tego, co jest na drugim miejscu. I żyje ponad 100 tysięcy zwierząt morskich, 800 gatunków. A to jest na trzecie, 10 milionów litrów, jest największym oceanarium w Ameryce Północnej, słynie z rekinów, żyją tam też manty, pingwiny i tak dalej. Także fajnie to będzie zobaczyć. Wchodzimy, bo jest wyznaczony czas, wchodzicie na równe godziny. My mamy właśnie od 3 do 4 godzinkę na zwiedzanie. Bilet kosztował $63 od osoby, tam z podatkiem razem. No i na wejściu od razu macie meduski. Płyną. Te są prześmieszne. Młoty. Oczy mają po bokach tych młotów. Ciekawie to wygląda. O, tutaj możecie dobrze zobaczyć. Cyk, foczki. Cześć moja foczko. Piranie. Takie buzie, takie... My takie łowiliśmy w Amazonce. Tak chwytały mięso. Taką mam. Ale tak szybciutko zagryzają. Takie ma zęby. Ale patrzcie to. Jaką ma głowę. Wodogłowie niestety. Nie no, jakie to ma zęby.
Tak ugryzła. Była afrykańska ryba tygrysia. A tu wydry. Patrz, jaki delfin płynie. Teraz was trochę zaskoczę, możecie o tym nie wiedzieć. My też dopóki nie byliśmy w Australii, to o tym nie wiedzieliśmy. Ale delfiny to nie są fajne zwierzątka. Są gangi delfinów, gwałcicieli. Serio. Delfiny gwałcą inne delfiny. I to jest udowodnione. Także jeśli myślicie, że one są takie fajne, słodkie... Nie. A, ty, one gwałcą foki przecież jeszcze. Tak? No. Takich to nie wiedziałam. I w ogóle zabijają. Są normalne gangusy. Także musicie uważać na delfiny. Serio. Bo malowali kury na czerwono i... Ajajaja się nazywa ten różowy, no. A ten drugi? Eudicomus ruber. Scarlet ibis. Patrzcie to, alligator albinos. Hello everyone. Welcome on into Gator Ten jakby łapę trzyma na głowie. We're hanging out here. Albinos. Make sure that we're secure and non-trackable. Bo myślę, że te amerykańskie aligatory, co teraz wam pokazywałem, osiągają nawet 4,3 metra. Ty patrzcie, jaka to jeszcze rozlozlana taka. Z tej strony pokażę stąd. To są te, które szamani. Może być tak, no i robią kambo z tego. Wbijają truciznę. Się strasznie wymiotuje, oczyszcza organizm. Nie wiem, czy to na pewno te. Dobra, patrzcie teraz to. Ej, gdzie on popłynął? Jest. O. Wow. Ale boss, wszyscy z nim płyną. Ale ma ekipę. Pomyślcie, on dochodzi, jego wielkość chyba do 10 metrów. Torto! To też widzę pierwszy raz. No nie, to jest taka płaszczka. A, dobra, ale tamten jest taki byk. Patrz, jakie manty płyną. Wow. O, to jaka jest ogromna! Ja. Ty, ona jest przeogromna. No mówiłam ci. Nie no, mocna akcja. Żółwik albinos. Patrzcie, ryba piła tam płynie. Ale to jest śmieszne. Wow, no i tutaj jak on będzie przepływał, to będzie mocno. Rekin wielorybi. Patrzcie, beluga whales, białe wieloryby, ale niesamowite. No, na Grenlandii występują. One są jak zamrożone normalnie. Ale te? Patrzcie, jakie wielkie w ogóle teraz gwiazdy. Patrzcie, Sea Dragons.
Patrzcie, to są te ptaszki jak na Grenlandii. Jak one się nazywały? No i przypomniałem sobie, to były maskonury, te ptaszki. Na Islandii też je widzieliśmy. Przepiękne. A tu pingwiny. To jest ciekawe, o właśnie to jest South Africa. Że możecie je spotkać w RPA. A nawet podobno nieraz w Namibii. Jest niesamowite, że one sobie tam przypływają. To jest pingwinki. Każda taką ma bransoletkę zrobioną. No i dobra, 3 atrakcje tego miasta, które chcieliśmy zobaczyć, zobaczyliśmy. Ale to jeszcze nie koniec. Idziemy, wracamy teraz do kampera, zjeść sobie obiad i zastanowimy się, co dalej. Muszę jeszcze jechać kupić nowe mikrofony, bo te mi zaczynają szwankować. W ogóle... Thank you so much. Tak w ogóle stwierdziłem, że zmieniam trochę coś na kanale w przyszłym roku. Zobaczcie, duże zmiany. Kupuję kamerę, kupuję mikrofon, który od razu się do kamery doczepia. I trochę styl. Zobaczymy, czy to wyjdzie na lepsze, czy na gorsze. Oj, jest na żubę. Taka podpowiedź dla Was, jak ktoś będzie sobie podróżował kamperkiem po Stanach, że podobno w Walmarcie możecie, na parkingu możecie nawet 20 godzin stać. Szkoda, że nie wiedzieliśmy w Nowym Jorku o tym, no bo było to duże ułatwienie, no ale teraz już wiemy, że będziemy to robić. No powiem Wam, że slumsy tu są niezłe. Nie wiem, czy na takiej dzielnicy akurat jesteśmy, ale praktycznie sami ciemnoskórzy, że tak powiem. Nowy chłopak. Parę lat mniej. Nie, już się czułem, już taki byłem zarośnięty, że nie mogłem na to patrzeć po prostu. Jedziemy jeszcze do elektronicznego sklepu jakiegoś, muszę kupić nowe mikrofony, bo te coś zawodzą ostatnio. Wydaje mi się, że po prostu jak miałem go tutaj, spociłem się i go zalało i dźwięk jest słaby teraz. Czasem coś tam szumi, czasem nie łapie, a trzeba to poprawić. Parę osób narzekało, że słabo jest z dźwiękiem, mimo tego, że używam mikrofonów. Ale to nic. Trzeba wyciągać wnioski i naprawiać błędy. O, powiem Wam, że dzielnicę mocną trafiliśmy. Takie slumsy. Na stacji to nie szło zatankować po prostu. Co chwilę ktoś podchodził po drobne jakieś. Mili oczywiście byli, ale cały czas ktoś żebrał. Trening trzeba zrobić przed trasą. Też przyjechaliśmy jeszcze na siłownię. To jest taka sieciówka amerykańska, już byliśmy tutaj, znaczy nie tutaj, tylko na takiej, na Planet Fitness. Nie pamiętam właśnie, w którym mieście to było, ale gdzieś byliśmy. Zostały niecałe 4 miesiące do wyprawy na Aconcagua do Argentyny. Także już małymi krokami trzeba się przygotowywać. 6960 metrów, prawie 7000. Także już nie będzie lekko. Trzeba trenować. Dobrą wytrzymałość zrobić. Sweet Home Alabama. No jesteśmy w Alabamie. Alabama Welcome Center. No i tu będziemy spać dzisiaj. No akurat zauważyliśmy, że jest miejsce do spuszczania ścieków. Właśnie tu żurę podłączyłem swoją, muszę ją tam podłączyć. I akurat sobie wypuściłem, wszystko super. W ogóle musimy jeszcze znaleźć miejsce z wodą. Tu niby jest, ale ta woda jakaś taka żółta płynie. Musimy uzupełnić, bo ona się skończyła właśnie. O nie. Nie zauważyłem, że ktoś tam chyba zahaczył samochód. Kurde. Ciekawe, czy to było. Chyba nie było, bo pierwszy raz to widzę. No i elegancko się wszystko spuszcza tutaj. Kurde, z tą wodą bym serio chciał obczaić, ale to nie wygląda dobrze. Czemu to nie działa? Ej, nie, teraz leci normalna. Wcześniej jakaś żółta leciała. To ją napuszczam też. No i tutaj napełniamy sobie wodę. Tutaj spuszczamy ścieki elegancko.
kolejne parę dni nie będzie trzeba jechać na kemping. Dobra, zmieniliśmy plan. Po ostatnich po prostu wyświetleniach na filmach stwierdziliśmy, że taka trasa jak planowaliśmy, czyli po prostu sobie przejechać fajnie od stanu do stanu, zwiedzać fajne miejsca, te bardziej ciekawe, mniej ciekawe, bardziej może ciekawe dla nas, mniej ciekawe dla Was, to się po prostu nie udaje. Także decyzja jest, że jedziemy po prostu od fajnego miejsca do fajnego, żeby pokazywać tylko te fajne miejsca, które Was zainteresują. No bo po prostu nasz plan widać, że się nie sprawdza. No szkoda, no to było pewne, że wiadomo, przy robieniu daily vlogów nie zawsze są same ciekawe miejsca, bo to się nie da, żeby były same ciekawe miejsca. Wiecie, Stany Zjednoczone są fajne i Wam się kojarzą z samymi fajnymi miejscami, no bo ci ludzie przyjeżdżają i same fajne miejsca pokazują. A to nie jest tak, że zawsze wszędzie jest ciekawy. Dlatego plan zmieniony. Po prostu dzisiaj odwiedzimy tylko jedno miejsce w Alabamie. Zobaczymy, czy będzie otwarte. I później lecimy w stronę Teksasu. A Teksas na pewno będzie fajny. Słyszeliście o tym, że 76% kobiet chciałoby, żeby ich faceci bardziej o siebie dbali? Nie tylko tutaj, ale też tutaj. Dlatego panowie, musicie coś z tym zrobić. Maszynka Shaft 2 będzie idealna do Waszych miejsc intymnych. W pudełku znajdziecie stację ładującą, trymer, a także bardzo małą maszynkę Shaft. Maszynka Shaft 2 jest idealna dla każdego mężczyzny. Poziom naładowania baterii, wodoodporna, latarka i bardzo malutka. Panowie, także jeśli chcecie, żeby Wasze kobiety były zadowolone, zacznijcie dbać o siebie, szczególnie tutaj na dole. A na hasło SHAFT25 dostaniecie zniżkę na tą maszynkę. A dla tych, którzy szukają coś ekstra, mam dla Was Warrior Box. Maszynka Shaft 2, trymer do uszu i nosa, myjka, a także dezodorant do miejsc intymnych. Polecam serdecznie, podróż wojownika. No i jesteśmy w Montgomery i popatrzcie, jak tu wyglądają pięknie te domy. To normalnie wygląda jak na tych filmach wszystkich, takich amerykańskich z tamtych czasów. Przepięknie to wygląda. Właśnie przejdziemy się troszkę po mieście, pójdziemy do centrum i pokażemy Wam, jak wygląda. To miasto jest tutaj ważne dlatego, że jest bardzo historyczne. Dobra, chciałem powiedzieć ważne historycznie. Ze względu na to, że właśnie w 1955 roku Rosa Parks zapoczątkowała to, że sprzeciwiła się białym właśnie przeciwko segregacji ludzi. W autobusie były wtedy segregacje. Biali siadali z przodu, czarni siadali z tyłu. I jak zabrakło jednego miejsca dla białego mężczyzny, kierowca autobusu kazał właśnie Rose Parks wstać. Ona powiedziała, że nie wstanie, za to została aresztowana, dostała grzywnę, $10 na te czasy to bardzo dużo. I wtedy właśnie Martin Luther King, czyli młody pastor, zaczął właśnie bojkot tego, zaczął ruch takiej antysegregacji ludzi, który wtedy właśnie rozpoczął taki strajk, który trwał tutaj właśnie 381 dni, że czarnoskórzy nie korzystali właśnie z komunikacji miejskiej, pomagali sobie nawzajem, podwozili się albo po prostu chodzili pieszo. No i tym wszystkim właśnie tutaj, tym bojkotem kierował właśnie Martin Luther King i rok później Sąd Najwyższy zadecydował, że segregacja rasowa w autobusach jest niezgodna z konstytucją. Skończyło się to i co ciekawe, ta pani, która została taką ikoną tego wszystkiego tutaj, zmarła w 2005 roku. Jej pogrzeb był właśnie państwowy i jej trumna stała w Kapitolu w Waszyngtonie. Ale świeci słońce, szok. Naprawdę, to jest ogromne wyróżnienie. I popatrzcie, z czego to się zaczęło. Z tego, że się sprzeciwiła się tej segregacji rasowej. Ta kobieta się stała właśnie takim symbolem walki o te prawa czarnoskórych ludzi w Ameryce. Dobra, teraz sobie pójdziemy tutaj zobaczyć. To jesteśmy w ogóle w Old Alabama Town. Tutaj można sobie też pozwiedzać niektóre te stare budynki. Aktualnie nie dzisiaj, ale można, jakbyście chcieli. Weźmy sobie po prostu przyjechać, żeby zobaczyć to stąd, jak to wygląda. No i czujemy się normalnie, jakbyśmy byli na planie filmu jakiegoś właśnie, co nagrywali tutaj z tych czasów. To zobaczymy, może się uda. W Alabamie macie dwa główne takie miasta. Jest to właśnie tutaj Montgomery, który jest stolicą stanu, no i Birmingham.
co jest drugim takim dużym miastem. Można tu wejść? Wyobraźcie sobie, ile lat temu to wyglądało, że to była ta segregacja rasowa, że czarnoskóry człowiek był gorzej postrzegany od tego białego. I dalej ludzie nie wyciągają wniosków z tego. Dalej jest rasizm na świecie. Dalej jak ktoś kogoś może nie lubić, bo ma inny kolor skóry. Co to w ogóle za głupota jest? Co to za różnica? Jaki ja mam kolor skóry? Czy jestem czerwony na przykład tak jak ja? Jakbym był Indianinem? Albo ktoś ma ciemną skórę, jasną? Bez sensu. To naprawdę, tak jak Martin Luther King wtedy mówił, co właśnie taka jego sławna wypowiedź I have a dream, że ludzie się powinni oceniać po tym, jacy są, z charakteru, zachowania, a nie jaki mają kolor skóry. O, tutaj jest właśnie z XIX wieku historyczna wioska, Alabama Town. Ale nie wiem, czy nam się uda to zobaczyć. Bardzo bym chciał, bo oglądałem zdjęcia z tego i naprawdę fajnie by było wam to pokazać. Właśnie ten stan tutaj chciałem zobaczyć na pewno, ze względu na to, że właśnie Alabama bardzo przyczyniła się do tego, jak teraz wyglądają Stany Zjednoczone, do tego, że właśnie znieśli to niewolnictwo podczas wojny secesyjnej. Właśnie był bardzo, bardzo istotny stan wtedy, jak północ walczyła z południem, że jedni chcieli tego niewolnictwa, drudzy chcieli go znieść. No i na szczęście znieśli. Popatrzcie, jak tutaj ładnie też wygląda ten dom. To jest wszystko normalnie tak, jak się ogląda w filmach. To jest tak piękne. Nie pamiętam, jaki film właśnie taki oglądałem, ale to właśnie to były te czasy niewolnictwa, gdzie oni tą bawełnę zbierali i tak dalej. No i wtedy właśnie takie domy były. I tutaj przenosicie się po prostu w czasie. Wiatrem. Tak? Przeminęło z wiatrem? Na pewno, tak, bo ja to czytałam. Bardzo ważną rzeczą, którą jeszcze powinniście wiedzieć. Po tym, jak zakończyła się wojna secesyjna, jak znieśli tą segregację rasową, wielu weteranów tej wojny nie zgadzało się z tym, co się stało. Oni dalej uważali się lepsi. Za to, że są biali, to uważali się za lepszych. Założyli Ku Klux Klan. Wielu z was na pewno wie, co to jest. Te charakterystyczne szaty białe z tymi dużymi takimi stożkami jakby. Były trzy takie główne ruchy, które się dały wtedy właśnie w 1865 roku, później 50 lat później i ostatni był w 1950 roku, jakoś mniej więcej tak. Ale do teraz jeszcze Klan podobno działa. Ze względu na to, że nie mogą go zakazać. Ludzie tutaj mają wolność słowa i mogą sobie robić, co im się podoba. Oczywiście nie jest to tak oficjalne jak kiedyś, bo kiedyś to nawet podobno było 1 milion uczestników, 1 milion osób, które po prostu się z tym nie zgadzały. Teraz wiadomo, jest to na dużo mniejszą skalę, ale dalej występuje. I właśnie Klan założyli w Tennessee, czyli troszkę powyżej tutaj Alabamy, na północ, jak będziemy jechać, nie wiem, za parę dni. Dobra, żeby jeszcze troszkę to poprawić. W 1865 roku skończyła się ta wojna secesyjna, bo ona była między północą a południem o niewolnictwo. Wtedy zostało zniesione niewolnictwo w Stanach Zjednoczonych, no ale segregacja dalej działała, segregacja rasowa. To żebyście wiedzieli, tak po prostu musiałem to jakoś doprecyzować, dokładnie tak. Tutaj właśnie, jak widzicie, ten Kapitol, to tutaj właśnie Martin Luther King zorganizował największy marsz, gdzie było 25 000 ludzi. I właśnie jest tutaj napisane: wierzę, że ten marsz przejdzie do historii jako jedna z największych walk o wolność i godność w historii narodu. Martin Luther King Jr. Jak dobrze, że tutaj przyjechaliśmy. Naprawdę bardzo ważne miejsce. Myślę, że w Stanach Zjednoczonych, historii Stanów Zjednoczonych, żeby o tym opowiedzieć i pokazać. A żeby wam opowiedzieć, dlaczego ten budynek jest ważny, to tak bardzo szybko wyjaśnię, że po prostu 11 stanów tych południowych się odłączyło od Stanów Zjednoczonych. I wtedy był podział na Unię i Konfederację. Konfederacja to były oczywiście te stany, które czerpały pieniądze z niewolnictwa, więc oczywiście byli przeciwko niewolnictwu. No i w momencie, kiedy się odłączyły, musiały mieć swoją nową stolicę. I ta stolica właśnie była tutaj i tutaj został też zaprzysiężony nowy prezydent, bo przecież potrzebowali też nowego prezydenta, którym został Jefferson Davis i właśnie tutaj został zaprzysiężony. I przez pierwszy moment właśnie tutaj była taka stolica Konfederacji, czyli tego odłączonego, można powiedzieć, narodu od Stanów Zjednoczonych.
Powiem wam tylko w takich prostych słowach, dlaczego właśnie konfederaci chcieli być za niewolnictwem. Ze względu na to, że niewolnicy pracowali praktycznie za darmo. Oni byli tutaj do zbierania bawełny, do różnych takich robót i dlatego oni nie chcieli tego upadku niewolnictwa w tych czasach. No ale to tamci walczyli z tym. No i właśnie też w tamtych czasach Abraham Lincoln, który też był prezydentem, on powiedział, że nie ma odłączania się, nie ma podziału Stanów Zjednoczonych, nie ma podziału Ameryki, że trzeba się połączyć ze sobą i on był za tym, żeby to niewolnictwo upadło. No i w końcu upadło, ale Abrahama Lincolna zabili. Był pierwszym prezydentem Stanów Zjednoczonych, który został zamordowany. I żebyście jeszcze wiedzieli, jak zginął Abraham Lincoln. Zginął właśnie w 1965 roku. Gościu strzelił mu w tył głowy. Był to gościu, który był zwolennikiem właśnie Konfederacji i był przeciwko zniesieniu niewolnictwa. Myślał, że jak zabije Lincolna, to wtedy sprawa Konfederacji wróci, że wtedy znowu to niewolnictwo wróci. Nie udało się to. Że będzie szansa znowu to zrobić. Właśnie nie udało się to na szczęście. Gościa złapali po 12 dniach. Został też zabity. No, Abraham Lincoln, 16 prezydent Stanów Zjednoczonych, został zamordowany właśnie wtedy jako pierwszy. I właśnie w Waszyngtonie. Mogliście zobaczyć, jak ktoś oglądał odcinek z Waszyngtonu. Jeśli nie oglądaliście, zobaczcie. Jest tam właśnie to miejsce, ten pomnik, gdzie Abraham Lincoln siedzi i tam napisane to hasło. To bardzo warto zobaczyć. W ogóle zawsze chciałem zobaczyć ten pomnik. No i w Waszyngtonie mi się to udało. No i tak w ogóle chcielibyśmy wam powiedzieć o tym, że ta podróż tak naprawdę kamperem teraz dobrze się zaczyna, ponieważ teraz będziemy się cały czas przemieszczać, będziemy żyć w tym kamperze praktycznie cały czas. Może parę osób się zraziło, nie wiem, Karaibami albo coś, może niektórzy pomyśleli, że my już na Karaibach skończyliśmy tą podróż i później nie weszli na kanał zobaczyć, jak jest. Także naprawdę śledźcie odcinki, oglądajcie po kolei, no bo będzie naprawdę bardzo ciekawie. I pamiętajcie, że przy daily vlogach nie zawsze się da, że każdy odcinek jest ciekawy, ale będziemy się starać. Nie, że nie wybili uszy. No. Tutaj właśnie mówią, kto mieszkał w tych domach. Są tabliczki. Tutaj było, że właśnie jakiś komisarz Konfederacji tu mieszkał. Tutaj jest jakiś następny ziomek. Nie no, klimacik tu jest po Nie, prostu. no, dla mnie mistrzostwo świata, naprawdę tak mi się tutaj Jedno podoba. z fajniejszych miasteczek, w jakich byliśmy, nie? A mieliśmy w sumie nie zajeżdżać. Naprawdę, to nie było w planach w ogóle, żeby przyjechać. Ale mówię, kurczę, no nie będziemy jechać przez 3 stany, żeby nic nie zobaczyć. A zresztą to mnie troszkę interesowało też tutaj. Prawa człowieka, właśnie ta segregacja i tak dalej, jak to było wszystko zniesione, jak walczyli o to. Mam wielu kolegów różnych na całym świecie. Sobie nie wyobrażam, jak w ogóle na przykład w tych czasach mogły się takie rzeczy dziać, chociaż się dzieją. No. Chociaż rasizm jest cały czas. Ale to przez niemyślących ludzi tylko. Albo ludzi, którzy są jacyś zamknięci w swoich bańkach. No i dojechaliśmy do miejscowości Mobile. I po tym, co zobaczyliśmy, co możemy tutaj zobaczyć, stwierdziliśmy, że zostajemy tutaj na noc dzisiaj. A z racji tego, że jest dopiero 19, idziemy sobie poćwiczyć. Wiecie co? Ej, ty, faktycznie. Wiecie co, to jest naprawdę dobrym pomysłem się pytać, jak przyjdziecie gdzieś na Nową Świecie, czy nie mają przypadkiem pierwszego wejścia za darmo. Tak, bo prawie wszędzie mają i my praktycznie wszędzie wchodzimy za darmo. A to jest uczciwa cena. Ej. Bardzo. Nawet bardzo, bardzo. Dobra, idziemy się przebierać, zaczynamy trening. No i spaliśmy sobie dzisiaj na parkingu na Walmarcie, ale z pitnego nas wyrzucili. Przyjechała ochrona, powiedziała, że mamy jechać, że nie możemy spać. Ja mówię, możemy. On mówi, nie możecie. Ja mówię, ale ja wiem, że możemy. No ale tak się z nim kłóciłem, że i tak musieliśmy jechać. Przyjechaliśmy na drugi. Też ochrona przyjechała parę razy, no ale nas nie wywalili. Tyle dobrze. Ale dzisiaj będzie gorący dzień. Jest 8 rano, a już jest mega ciepło. Dzisiaj dojedziemy też, zobaczymy sobie miasto oczywiście. Na początku będzie na siłownię, później zobaczymy troszkę miasto, zjemy coś i jedziemy do Nowego Orleanu. Nowy Orlean bardzo dużo osób polecało, żeby zobaczyć. Także my też go zobaczymy.
a później kolejnego dnia jedziemy już do Teksasu. W Teksasie zostaniemy parę dni. W Teksasie jest plan zostać aż do niedzieli wieczorem, a może nawet do poniedziałku, ale dzisiaj środa, czyli czwartek dzisiaj będziemy Nowy Orlean, czwartek, piątek, no nawet 4 dni chyba zostaniemy sobie w Teksasie, ale Teksas nam się zawsze marzył. Chcę po prostu zobaczyć tych kowboi, to rodeo, może się uda właśnie amerykański futbol albo baseball. Plan jest całkiem świetny na kolejne odcinki. Trzymajcie się, pozdrawiamy serdecznie. My rozpoczynamy kolejny dzień tutaj. A jak Was mogę prosić, pamiętajcie o tym, żeby zostawić subskrypcję i oczywiście polecam maszynkę Shaft 2. Pozdro!